Po 3 sezonach odkrywania Europy na grzbietach Tigerów, tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jak na krętych drogach hiszpańskiej Andaluzji poradzą sobie lśniące chromami klasyki. Dosiedliśmy więc Bonnevilla oraz Scramblera i ruszyliśmy śladem rytmów flamenco, przecinając malowniczy wąwóz w rondzie, pokonując serpentyny w kierunku Sahary oraz gubiąc się w plątaninie mniejszych dróg, nad którymi góruje Sierra Nevada. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Niezwykła Andaluzja Prokopa. Ruszamy! Powiem wam zupełnie szczerze, jakoś nie tęsknimy za wielkimi, ciężkimi, stricte turystycznymi Tigerami. Większość dróg Andaluzji, nawet tych bocznych, jest równiutko wyasfaltowana, a do tego pogoda zazwyczaj sprzyja lekkiemu ekwipunkowi, więc nasze klasyki sprawdzają się tu doskonale. Często pytacie w komentarzach: Panie Marcinku, a ten motorek to aby na pana nie za mały? Po pierwsze, motocykl ma być przede wszystkim dla ciebie wygodny, a zarówno Scrambler, jak i T120 mają wystarczająco miejsca dla dwumetrowca. Po drugie, sprzęt ma ci się podobać, a jazda nim sprawiać frajdę. No i po trzecie, jeździsz dla siebie, nie dla innych, więc jeśli komuś kojarzysz się z gorylem jadącym na jamniku, to jego problem, nie twój. Patrzcie się tam jak ładnie, patrzcie tam. Tam patrzcie się, zobaczcie jak ładnie. Jeśli więc oglądają nas osoby o nienormatywnych rozmiarach, które przed zakupem jednośladu powstrzymuje myśl, jak ja będę na tym wyglądał, to zostawcie to zmartwienie instagramowym atencjuszkom, a sami ruszajcie na spotkanie przygody, bo szkoda czasu na bezsensowne rozkminki. Zresztą rozejrzyjcie się tylko dookoła. Andaluzja to raj na ziemi, który przez prawie 800 lat był kontrolowany przez muzułmanów, więc ich kultura i estetyka miesza się tu na każdym kroku z tradycją europejskiego chrześcijaństwa. Dodatkowo niedaleko znajduje się pustynia Tabernas w Almerii, jedyna prawdziwa pustynia kontynentalnej Europy. Ciekawostką jest fakt, że to właśnie tutaj kręcono spaghetti westerny z Clintem Eastwoodem. No a kawałek dalej macie Sierra Nevada, jedyne miejsce w Europie, gdzie możesz jednego dnia jeździć na nartach, a parę godzin później kąpać się w Morzu Śródziemnym. Oczywiście, pod warunkiem, że w międzyczasie nie zgubisz kluczyków do motocykla, co obok zmiennej pogody w górach okazuje się jednym z głównych zagrożeń w takiej podróży. Ale po kolei. Arriba. Przyjechaliśmy stamtąd, gdzie było mniej więcej jakieś 8-9 stopni. No nie było najcieplej, na szczęście jestem gotowy. Zobaczcie, pod moją skórzaną, wentylowaną kataną mam puchóweczkę. Normalnie w tym jeżdżę na snowboardzie, a tu się przydało i na motorek. Polecam w podróży bycie sprytnym. Sprytnym jak bebek goniący kozę. Sí. Aquí vamos a la playa, czyli po polsku kręć mnie ładnie. Proste jedzenie, nie ma tu nic wyszukanego. Nie przyjechaliśmy tutaj na jakąś wielką andaluzyjską ucztę. Sebastian dostał kawałek nieżywego od dawna zwierzęcia, ja dostałem rybę, która jest morszczukiem lubianym w Hiszpanii. No i oczywiście wszechobecny ser, który tutaj można zjeść i w wersji deserowej, i w wersji wytrawnej. Jeśli lubicie takie specjały, prostą hiszpańską kuchnię, no to zapraszam. Pamulkow. Pomidor też. Hiszpański pomidor. El tomatino. Kiedy czujesz smak dzieciństwa na swoim podniebieniu, wiedz, że jesteś w Andaluzji. Ryż z mlekiem na słodko, odrobina cynamonu,
Jest znowu tak, jakby mamusia Ewa na Grochowie, w rozpadającej się kamienicy, odejmując sobie jadło od ust, wygrzebywała z szafki ostatnie składniki, żeby Marcinkowi małemu, swojemu kochanemu, zrobić deser lub coś na jego kształt. Ja też jestem tutaj. On nie jest moim bratem, to jest wreszcie pora, żeby to sobie jasno powiedzieć. To jest mój ojciec. Proszę ty. A kto mnie tak zostawił motor? Szkoda by było, jakby ktoś przerysował. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, nie wiemy dokąd, gdzie nas oczy poniosą. Wszędzie ładnie, więc gdziekolwiek dotrzemy, to na pewno nie będziemy żałować. Mam wrażenie, że z roku na rok mam coraz większą głowę, bo ten kask staje się coraz bardziej ciasny. A to już największy, jaki robią, więc może za rok już nigdzie nie pojedziemy, bo nie będzie po prostu takiego saganu, który byłby gotów ochronić moją wielką słowiańską czaszkę. Nawigacyjka pyk, kabelek pyk, Marcinek pyk i jedziemy. Icha. Czekaj, bo nie wiem, gdzie jest kluczyk. Nie wziąłeś mojego przez przypadek? To mogłem wziąć. Nie, ale gdzieś do kieszeni. Ten chyba nie pasuje tu za bardzo. A? To chyba jest twój. To już proszę nie bierz moich kluczyków. A zobacz, czy gdzieś nie wypadł. Co znalazłeś? A w spodniach nie masz nigdzie? Ja też nie mam. To trzeba będzie na krótko odpalić. Na ślinę i sznurek. Jedyne, co mogę powiedzieć w tej sytuacji, to ucieszyć się, że to nie ja zgubiłem ten klucz. Szukamy czegoś takiego drobiazgu. A w spodniach nie masz nigdzie? La tiene en el bolsillo. Wydaje mi się, że on chyba jest z innych rodziców. Uf, jakie szczęście, że to mój. Call you up to 15 times a day. Nasz kolejny cel to miasteczko Centenil de las Bodegas. W przeciwieństwie do typowych andaluzyjskich Pueblos Blancos, które stoją na wzgórzach, to miasto zbudowano pod skałami. Domy są wciśnięte w naturalne, nawisowe formacje skalne, które służą jako dachy i ściany. Ten teren był zamieszkały już w czasach prehistorycznych, bo znaleziono tu ślady osadnictwa sprzed tysięcy lat, m.in. groty, kości czy ceramikę. De las Bodegas dodano do nazwy w XV wieku, gdy miasto stało się ośrodkiem produkcji wina i oliwy. Dziś lokalne winiarnie zanikły, ale nazwa pozostała. Zamiast tego znane są lokalne oliwy, kiełbasy i pączki anyżowe. Od czasu do czasu, szczególnie po intensywnych opadach, pojawia się ryzyko obsunięcia fragmentów skał. Choć w ostatnich dekadach wzmocniono konstrukcję i monitoruje się skały, zawsze coś może cię znienacka zaatakować. Jak nie skała, to na przykład nasi kochani rodacy, którzy niezawodnie dopisali na naszej trasie. Dzięki. Na Dzięki. motorze? Nie, na piechotę. Nie no, na motorze, nie? Bo przez Albanię oglądałam. O, no widzisz, Byłam w Albanii to dwa ta razy. pani jest naszym widzem. Fajny tatuaż, co to jest? To jest mój koziorożec. A, myślałem, że to kobieta szatan. Dzięki wzajemnie. O, a chcielibyście mieć w domu taki sufit? Ze skały? Naturalny?
Bo ja bym chciał. Dzięki temu jest dużo lepsza izolacja termiczna, dużo łatwiej jest zbudować taki dom i dużo taniej. I dlatego właśnie w miasteczku, w którym jesteśmy, Setenil de la Bodegas, będziemy ze słynnym andaluzyjskim akcentem, to jest największą atrakcją. Ale jeszcze większą atrakcją jest historia, która się łączy z tym miasteczkiem, która związana jest z jego nazwą. Setenil, czyli Septenihil, czyli 7 razy nic. Opowieść o tym, jak to kiedyś przez 7 razy z rzędu wojska chrześcijańskie chciały podbić to miejsce opanowane wtedy przez muzułmanów, a muzułmanie mówili not this time Christians, not this time. No ale w końcu niestety musieli się poddać. A my poddamy się urokowi tego miejsca. Hej. No bardzo uroczo. I rzeczywiście bardzo sprytnie, bo te wszystkie domy swoje wnętrza mają wydrążone w skałach, więc taki termos naturalny. Jak jest gorąco, to im jest normalnie. Jak jest zimno, to też jest im normalnie. Bez klimatyzacji. Sprytne. Jak kiedyś wyjadę w Bieszczady, też sobie takie zrobię. Patrz, jakie kaczusie się tam kąpią i gąski. I rybki pływają. Widzę rybki stąd nawet, a nie takie śmieci. Może wam zrobię razem. No. Dobra, to wyglądajcie na zadowolonych. Pan trochę bliżej. Bliżej żony. Chyba, że to nie żona. Dobra, jeszcze jedno. I cyk. Dobra, zrobiłem parę, nie wiadomo, które dobre. Wszystkiego dobrego. To nie ja, tylko podobny. Cześć. Dzień dobry, cześć. Do zobaczenia wzajemnie. Ha. Nie ma za co. Hola. Uno rożek di carne, por favor. ¿Para llevar? Sí. Lectura correcta? Sí. ¿Tienes copia? No, gracias. Gracias. Dziwne miejsce, normalnie w takich turystycznych miasteczkach kupuje się rożki z lodami, ja sobie już kupiłem rożek z kiełbasą. O. Miałem, dobre. Ty? Kawałku? Mnóstwo pamiątkowych sklepików, ale nas nie interesują zdobne talerze, tylko wnętrze tego obiektu. Zobaczcie, wszystko wykute w skale. I to setki lat temu. Jak oni to zrobili, jakich narzędzi użyli, ile osób przy tym zginęło. Powiedzą nam o tym tylko te mury. A367 to numer kolejnej drogi, którą przemierzamy w kierunku Ardales, skąd zamierzamy wyruszyć do słynnego wąwozu Caminito del Rey. Okazuje się, że samo to miasteczko też jest bardzo ciekawą lokacją. Po pierwsze, znajduje się tam galeria sztuki stworzonej przez Neandertalczyków 65 000 lat temu. Po drugie, na wzgórzu górującym nad miasteczkiem znajdują się ruiny Castillo de la Peña, mauretańskiej twierdzy zbudowanej na wcześniejszym rzymskim i iberyjskim osiedlu. Po trzecie, co może zainteresować zwłaszcza niezmotoryzowanych, w okolicach Ardales przebiega kilka tras pieszych i rowerowych, którymi niegdyś wędrowali pasterze, a dziś można spotkać na nich dzikie kozy górskie, zaś przy dobrej pogodzie dostrzec aż po horyzont pasma górskie Serrania de Ronda.
Niektórym wydaje się, że podróżowanie na jednośladzie musi być pozbawione odrobiny luksusu, musi odbywać się w spartańskich warunkach. Otóż nic bardziej mylnego. W Andaluzji za niewielkie pieniądze wynajęliśmy sobie kilka hostelowych pokoi, a do nich w pakiecie mamy możliwość korzystania z 2 zupełnie różnych basenów. Jeden dla tych, którzy do kotleta wolą szpinak, a drugi dla tych, co preferują buraczki. Ja wciąż nie mogę się zdecydować, dlatego myślę, że za chwilę zażyję kąpieli w każdym z nich. Mimo że tegoroczna wyprawa jest dużo krótsza niż ta, którą odbyliśmy rok temu na Wyspy Brytyjskie, to wcale nie jest gorsza. Zobaczcie, jak pyszni się tutaj egzotyczna, dzika roślinność. Tam wielkie, rwące strumienie i wodospady. Tu także mamy dostatek wody, rzek wszelakich. Miejscowość Ardales, Andaluzja. Przybywajcie tutaj choćby po to, żeby zjeść pyszne hiszpańskie śniadanie. Arriba, arriba! Do Ardales przyjechaliśmy po to, żeby stąd wyruszyć do Camino del Rey, czyli niegdyś jednej z najtrudniejszych dróg przeprawowych na świecie, ale Ardales samo w sobie też jest ultra ciekawe, dlatego że to właśnie tu znajdują się pradawne jaskinie, w których można zobaczyć neandertalskie malowidła, między innymi takie oto pradawne graffiti. Żeby was tylko nie zmyliło, to jeszcze nie jest ta jaskinia, i to nie jest to graffiti, to jest tylko rodzaj hołdu oddanego dawnym mistrzom malarstwa, którzy rozkminili, podobnie jak dzisiejsi graficiarze, że jak się przyłoży rączkę do skały i dmuchnie farbą, to powstaje niezwykły wzór, który można utrwalić dla potomności. A potomność przyjeżdża tutaj masowo. Złote, a skromne chciałoby się powiedzieć o naszym dzisiejszym śniadanku. Nie było co prawda w ofercie dań w restauracyjce, którą znaleźliśmy, jednej z 2 w miasteczku Jajecznicy, sensu stricte, ale nasz słowiański urok ubłagał panią Abuelę, która zrobiła nam andaluzyjską jajecznicę. No nie jest to taki sposób, jaki ja lubię najbardziej, ale lepsze to niż nic. Lepszy gołąb w garści niż gołąb na dachu. Tak mówi staropolskie przysłowie. Coś tam jeszcze było w rublu, ale ja wróbla w garści nie trzymam. To nie jest przyzwoite. Proszę. Znowu ktoś mi zabrał kluczyk? Kupiłeś kluczyk? Mam. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And
You can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.